Cześć! Dzisiaj diagnostyka silnika na podstawie rezystancji uzwojeń. Zawsze przed pomiarem sprawdzajmy, czy nasz multimetr na zwartych sondach ma rezystancję około 1 ohma. Zwróć uwagę, między jakimi zaciskami połączone są uzwojenia silnika. Jeżeli pomiaru rezystancji będziemy dokonywali między końcówkami uzwojeń silnika należącego do różnych uzwojeń, wówczas rezystancja powinna być bardzo duża, mierzona w megaohmach. Ewentualnie miernik może pokazać nieskończoność. Jeżeli natomiast będziemy mierzyli rezystancję uzwojeń silnika między końcówkami należącymi do danego uzwojenia, wówczas ta rezystancja powinna mieć wartość mniej więcej taką samą dla każdego uzwojenia. W naszym przypadku, jeżeli pomiaru dokonujemy między zaciskami U1, U2 lub V1, V2 lub W1, W2, ta rezystancja wynosi około 160 ohmów. W pozostałych przypadkach praktycznie nieskończoność. Podsumowując, możemy stwierdzić, że rezystancja silnika 400 na 690 V jest mniej więcej 3 razy większa niż rezystancja silnika 230 na 400 V. Aby to wyjaśnić, należy zauważyć dwie rzeczy. Jeżeli obejrzałeś OPL-kę 1.3, już wiesz, że moc silnika zależy od kwadratu napięcia. Natomiast na pojedynczym uzwojeniu dla silnika 230 na 400 V mamy napięcie 230 V, a dla silnika 400 na 690 V mamy napięcie 400 V. Zależność między tymi napięciami została wyjaśniona w OPL-C 0.1.11 i zarówno wartość napięcia szczytowego, jak i skutecznego dla napięcia międzyfazowego jest o pierwiastek z 3 razy większa od napięcia szczytowego lub skutecznego dla napięcia fazowego, czyli 400 V jest o pierwiastek z 3 razy większa od napięcia 230 V. Podnosząc tą wartość do kwadratu otrzymujemy 3. Jeżeli chcemy zachować tą samą moc silnika, to dla 3 razy większego kwadratu napięcia również musimy zwiększyć opór 3 razy. Tak na marginesie, świadomie tutaj posługuję się pojęciem oporu uzwojenia, mimo że fachowo powinienem posługiwać się pojęciem impedancji uzwojenia, gdyż opór jest pojęciem bardziej intuicyjnym, a w rzeczywistości rezystancja jest częścią składową impedancji. Ale to już temat na zupełnie inny film.